Dzieci i koty na YouTubie klikają się najlepiej. Dzieci już były, kota miałam przez chwilę Franka, ale zestresował się i uciekł, więc nie pokażę Wam go. Ale dzisiaj opowiem Wam, dlaczego warto robić wideo dla wsparcia biznesu. Zapraszam. Rok 2015 to rok wideo i również w biznesie. Tam się przenoszą budżety, tam jest nasz klient i tam Wy, przedsiębiorcy, musicie być. Nie ma takiej możliwości, żeby Was tam nie było. To, że wideo odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu i również w naszym biznesie, do tego nie muszę Was chyba przekonywać. O tym, że Wardęga wykonał bardzo dobrą pracę i zwrócił oczy wielu milionów ludzi na YouTube, też nie muszę Was do tego przekonywać. To pytanie, dlaczego Was jeszcze tam nie ma? Dlaczego Was z Waszymi biznesami nie ma na YouTubie? Mało kto ma doświadczenie w występowaniu przed kamerą. I to jest naturalne i oczywiste. I tylko możesz je nabyć, jak zaczniesz coś robić. Czyli proponuję nagrywać krótkie filmiki o jakiejkolwiek tematyce, żeby zobaczyć siebie, jak wyglądasz przed kamerą, żeby móc poprawić siebie i swoją dykcję, swoją prezencję przed kamerą. Inaczej się tego nie nauczysz. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, drugi mit. Uważam, że to obciach. Występować, nagrywać się i puszczać filmiki. Słuchajcie, moi drodzy. Może obciach i nie obciach. Jeżeli Twoi klienci oglądają YouTube, jeżeli Twoi klienci robią sobie selfie i Ciebie tam nie ma i Ty nie wiesz, jak oni funkcjonują, gdzie są, jak działają, to znaczy, że Ty się oddalasz od swojego biznesu, od rynku, od swojego klienta. Więc musisz być tam, gdzie jest Twój klient. Więc obciach, nie obciach, trzeba przełamać tę swoją barierę niechęci i nie karmić się takimi sformułowaniami, że coś jest obciach, nie ma parcia na szkło. Ja też nie miałam. Następny problem, z którym możecie się spotkać, myśląc o tym, że warto czy nie warto nagrywać film dla biznesu, to jest nie mam konceptu. Co mogę nagrać? Oczywiście prawda. Możesz nie mieć konceptu, ale ten koncept możesz znaleźć, jeżeli się będziesz mocno interesowała tym, jakie filmy inne biznesy nagrywają, co jest teraz trendy, co ludzie oglądają, a po to, żeby się tego nauczyć, należy subskrybować kanały. Należy być tam na tym YouTubie i widzieć, co się dzieje, czy w Polsce, czy za granicą. Zawsze zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, ale subskrybujcie też inne kanały, które mogą być dla Was inspiracją. Więc nie masz konceptu, zacznij się zastanawiać, co to by mogło być. Następne ograniczenie, z którym się chcę zmierzyć, to jest to dla mnie za drogie. A skąd wiesz, że jest za drogie? Skąd wiesz, ile to kosztuje? Zacznijcie nagrywać się telefonami. To jest proste, bardzo proste narzędzie iMovie do montowania w iPhone'ie. Tniesz, podkładasz głos i jest prosty filmik. Więc zacznijcie robić to prostymi, przy użyciu prostych narzędzi. Przejdźcie przez tą fazę takiego prostego montażu. Jeżeli będziecie gotowi na to, żeby zatrudnić profesjonalną ekipę, no to tą ekipę należy znaleźć. Nie mam ekipy, nie wiem, jak jej szukać. Pytać, briefować, sprawdzać. Jak sprawdzisz kilka ekip, które mogą Ci nagrać film promocyjny, na przykład wideo dla Twojego biznesu, to będziesz mogła porównać sobie ceny, warunki, jakie Ci proponuje ta ekipa, ale również też poznać ludzi z tej branży i wybrać, kto jest dla Ciebie ok, a kto nie, kto czuje Twój biznes, a kto nie. Oczywiście ostatnie, ale bardzo często spotykane zastrzeżenie to jest, że wideo mi nie sprzeda produktu. Nie wzrośnie mi sprzedaż o 150%. Nie wzrośnie Ci sprzedaż o 150% od razu. Ale warto dlatego, bo to jest bardziej PR na początku. A uwierzcie mi, jak zaczniecie robić wideo, jak zaczniecie się tym bawić i szukać takiej inspiracji dookoła, zaczną się otwierać drzwi, które nigdy by się dla Was nie otworzyły i nie zauważyłybyście tych możliwości, które się pojawiają na rynku. Ja jestem tego typowym przykładem. Słuchajcie, kręcę dla Was Time for Business TV. Bardzo dużo się nauczyłam. Dostałam bardzo dużo sugestii, co robię dobrze, co robię źle. To jest dla mnie, słuchajcie, krok milowy w moim samorozwoju, ale dla mojego biznesu, na którym zarabiam, to jest też krok milowy. Bo dla Time for Wax zrobiłam też wideoblog. Pojawiłam się w największych mediach i nadal mam zapotrzebowanie na tego typu wideo. Nigdy bym tego nie zrobiła, gdybym nie zaczęła robić Time for Business TV. Uwierzcie mi, jak nie robicie, niczego się nie nauczycie. Pokonajcie te swoje ograniczenia, bo one są w głowach. Nie umiem, nie dam sobie rady, nie nadaję się. Kto się nadaje? Ja też się nie nadawałam. A teraz występuję przed Wami, mam z tego dużą przyjemność i
i twierdzicie, że to jest fajne. Ja też uważam, że to jest fajne. I powiem Wam jeszcze jedno. Namówiłam 2 przedsiębiorców niedawno, żeby zaczęli proste filmiki nagrywać na Facebook, na fanpage. I co się okazało? Mega przełożenie na oglądalność. Większy zasięg generuje Facebook i dziewczyny są zachwycone, że przełamały tą swoją barierę, że zaczęły nagrywać i nauczyły się pewnych rzeczy, których do tej pory nie umiały.